No dobra. Cześć, witam was Energik. Nie, jeszcze raz. Cześć, witam was Energik. Ja się nazywam Krzysztof Energik-Micielski. A ja nazywam się Bartek Bart Jakubczyk. I witamy w kolejnym koszmarnie nazwanym podcaście Gralogii. Powiem ci, że już tak dawno nie było, że aż nie wiedziałem za bardzo jak nagrać. Zapomniałem w ogóle, Prawda, na początek nagrać. Dzisiaj ale zajmiemy spokojnie. się... Tak. Jeden dubel i było ok. Dzisiaj zajmiemy się ciekawym tematem, wydaje mi się, z punktu widzenia gamingowego. Zajmiemy się egocentryzmem w grach, czyli dlaczego cały świat kręci się wokół gracza oraz czy były gry, których było inaczej i czy można by było zrobić taką grę, nie? Wiesz co, powiem ci tak, jak w ogóle zadałeś to pytanie, ja nie wiem, czy mój mózg idzie w dobrym kierunku, ale jeżeli miałbym pomyśleć nad grą, która nie kręci się wokół głównego bohatera, to przychodzą mi na myśl dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to będą, może trochę nad wyrost, ale to będą gry MMORPG, bo tamten świat trochę żyje i my faktycznie jesteśmy uczestnikiem, ale to jest taki, powiedziałbym, troszeczkę wyjątek i może nie w pełni. Natomiast druga rzecz, o której myślę, to ja myślę wtedy o Piotrusiu Kłamczuszku, tak? Czyli o Peterze Molyneux, który wielokrotnie, między innymi przy Fable, kiedy siadał do projektowania, mówił, jak ten świat będzie żyć bez bohatera, jak wszystko się będzie działo. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle tą... Tak, że drzewa miały rosnąć. Drzewo, tak. Zasadzisz drzewo urośnie, spłodzisz dziecię, dom zbudujesz, karierę. Ale to wiesz co, to też nie jest do końca to, bo w Fable nadal jesteś bohaterem, który ratuje jakby tamtą krainę i jakby wszystko widzisz z perspektywy jego, tak? Więc tak naprawdę to, że świat działa na swoich zasadach, to i tak wszystko się kręci wokół ciebie, nie? To jest trochę, wydaje mi się, że tak. Ja mam wrażenie, że że nie ma takiej gry, której świat nie kręci się wokół gracza. Nawet jeżeli grasz w MMO, to każdy z nas widzi grę jakby z własnego punktu widzenia, a jak to się mówi, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dla każdego gracza MMO ten świat będzie się kręcił wokół niego, nie? To jest właśnie tak. Ale zaczęliśmy trochę od dupy strony właśnie od tego, ale to może dobrze. Ale tak, wiesz co, ja tak zastanawiałem się kiedyś, bo zawsze kiedyś była taka tendencja, że próbowano zrobić w grę, w której jesteś oczywiście, grasz bohaterem, ale że świat wokół ciebie też właśnie jakoś się kręci, a ty jesteś tylko trybikiem w całej maszynie. Pamiętam, że bardzo ten element był przytaczany przy Medal of Honor pierwszym i szczególnie misji na Omaha Beach, gdzie tak byłeś jednym z piechurów, ale gdzieś tam wszędzie się toczyła wojna, nie? Pal diabli, inni ginęli, tak. Wiadomo. Były skrypty, to wszystko się działo. Pal licho, że i tak w końcu ty byłeś tym głównym wojakiem, ale próbowano coś takiego zrobić, nie? Że tam coś się dookoła... Słuchaj, dawali ci jakiś taki zalążek, ja bym powiedział, rzucali ci taką kość, tak, żebyś trochę tego posmakował, ale ewidentnie się nie najadł, tak? Ciężko do czegoś takiego. Chociaż ja na chwilkę wrócę do tego, co wspomniałeś o MMORPG-ach. W ogóle faktycznie byśmy zaczęli troszeczkę od dupy strony, ale może i lepiej, powiem ci, może i fajnie to wyjdzie, bo z jednej strony, wiesz co, ja nie chcę tego tematu aż tak mega zgłębiać, bo to było coś, co mi w ogóle na szybko teraz wpadło do głowy, po prostu jak zacząłeś o tym mówić. Natomiast generalnie w grach, ja myślę, że MMORPG są tutaj najlepszym przykładem, bo biorąc pod uwagę, że faktycznie, jeżeli to faktycznie jest MMORPG, tak, czyli faktycznie jest massive multiplayer online, a nie, że gramy sobie drużynami czteroosobowymi i obecnie roi się od gier, które tak robią i określają się mianem MMO, tylko dlatego, że w samą grę gra, powiedzmy, nie wiem, naraz na serwerze siedzi 1000 osób, ale te 1000 osób się nie widzi, tak? Widzą się 4-6 osób, bo grają w bardzo małych party, które i nie mam interakcji między pozostałymi graczami, więc jakby to w ogóle wyrzućmy do świetnika, tylko faktycznie mówimy o jakichś takich tuzach typu, nie wiem, choćby WoWa można tutaj wymienić, starego dobrego L2, tak? Nie wiem, Polska słynęła z Metina i całej reszty, więc tego było. Tam trochę bym to widział, ale wciąż, tak jak zaznaczyłeś, wciąż budujemy tam trochę swojej historii, jesteśmy dużym trybem, ale wciąż jednak może trybem, może w tym jest coś. A żeby było jasne, dlaczego wspomniałem o Piotrusiu Kłamczuszku? Dlatego, że on nigdy nie dowiózł.
On nigdy nie spełnił tych obietnic, więc wiesz, on teraz chce robić remake'a i myślisz, że spełni w końcu po tylu latach? Tak. Może teraz technologia by umożliwiła wrzucenie właśnie tego, że te drzewa rosną i tak dalej i to wszystko się dzieje, nie? Krzysiek, szanujmy się, technologia by na to pozwoliła. Może Piotruś na to, ja mu nie wierzę, po tych latach, ja mu nie wierzę, po tej akcji z grą, gdzie wszyscy rozkładali Cube'a, tak, i tam ma być gra, że Boże, nie pamiętam jaka była nagroda, że osoba, która to zrobi, chyba dostaje jakąś nagrodę pieniężną i będzie jakoś mogła wziąć udział w tworzeniu nowej gry. Nie pamiętam już tego dokładnie, ale... Cuda nie widy. Tak, cuda nie widy. No Piotruś Kłamczuszek to jest cudowny, więc jak on mi mówi, że on zrobi remake i że on dowiezie, to sorry, no Piotruś, więcej pracy, mniej gadania, albo ty mi nie groź, tylko to zrób, tak, bo ewidentnie no, nie masz podwalin do tego. W każdym razie, wracając do tego tematu, ogólnie zaczęliśmy od tego, czy da się taką grę zrobić. Powiem ci, oczywiście ta gra nadal by była w pewien sposób egocentryczna i jakby ona, ten mój pomysł jest daleki od tego, ale wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś wieśniakiem, który żyje z sadzenia rzepy. Nie muszę wyobrażać, jakby patrzę w lustro, jestem świadom. Jesteś, tak. Sadzisz rzepę gdzieś tam na jakiejś wiosce i wiesz, i w tym momencie już jest to jakby przekłamanie, bo tak naprawdę cały twój świat to jest ta rzepa i tak na przykład może to być jakiś Farmville, czy coś takiego, gdzie jesteś skupiony na własnym jakby poletku, ale w tle dzieją się wydarzenia epickie. I teraz sobie wyobraź, że jesteś graczem z perspektywy tego wieśniaka i widzisz na przykład pojedynek dwóch ogromnych samonów jak z Final Fantasy XVI. Tylko ty w tym nie uczestniczysz. To się gdzieś tam dzieje. Widzisz to, nie? Gdzieś tam oczywiście, że tak. w tle, nie? Biegają żołnierze, a ty jesteś nadal tym małym jestem przerażony. Ja przykrywam rzepę wiadrem, żeby nie zginęła, tak? Od którego absolutnie nic nie zależy, nie? To jest właśnie, może to jest właśnie punkt wyjścia, że powinieneś być bohaterem, od którego nic nie zależy, absolutnie nic nie zależy, cokolwiek nie zrobisz, świat i tak potoczy się swoim torem. Ale to by było dosyć trudne. Po pierwsze, zrobienie takiej gry wymagałoby ogromnych środków i nikt by się tego nie podjął, no bo to powiedzmy, wyobraźcie sobie, że teraz Square robi grę o typie, który sadzi rzepę z fantastycznymi scenami walk, które tak naprawdę nawet nie jesteś ich blisko. Widzisz je gdzieś tam w oddali, że one się tam dzieją, nie? Ale to był fajny pomysł według mnie i to by mogło się, fajny pomysł na eksperyment, na jakiś bardziej indyk niż na faktyczną grę, ale to coś takiego właśnie mi przyszło na myśl, ale no ponownie, to już jest jakby świat, twój mikroświat, który składa się tylko z sadzenia rzepy, on i tak już się zaczyna krążyć wokół ciebie. To jest twój świat, mikroświat, który gdzieś się dzieje. Epicki farming simulator, który kiedykolwiek powstał. Ale pomyśl, jakie to było fajne, nie? Takie wiesz, że wkładasz masę pracy, nie? Pieniędzy w ogóle w tworzenie tych animacji, których tak naprawdę większość graczy nawet nie zauważy, bo akurat jak była walka samonów, to on na przykład siedział w domu i jadł kapuśniak, nie? Albo sadził rzepę i nie widział, nie? Tak, i do niego dochodzi później, wiesz, jakiś taki dodosiciel wioskowy i mówi, że tam była walka, tak? On wychodzi z chaty, patrzy, pół krainy zniszczono, tak? Ale rzepa jest. Ja bym tam dodał do tego takie, wiesz, może nie quick time eventy, ale sporadyczne takie eventy, które się dzieją, czyli dostajesz, wiesz, info, tak? Przybiega wiejski głupek i mówi, że samony się biją, on wtedy musi wybiegać, wiadro na rzepę, żeby nie zniszczyły, tak? Przykrywanie grządek, bo nie wiem, lewiatan rzuca wodę, tak, żeby cię nie podtopiło. Chodzi na dach i patrzy, czy sadzonki są dobrze podlane. To coś by z tego było. I najlepsze jest to, że tam by działa się epicka scena, ale ty byś nie mógł na nią patrzeć, bo byś musiał się skupić na tej rzepie. Ty rzepa, tak. Rewelacja. Mam nadzieję, że Square to ogląda i taką grę kiedyś wyprodukuje. Oczywiście, że tak. No i żeby odpalili kilka groszy, co nie? Damy radę. My podpowiemy co nieco. W każdym razie...
Nie tak bardzo, bo przypomniałeś mi jedną rzecz. Nie tak bardzo jak ty, może nie tak bardzo kuriozalnie, nie tak ironicznie do tego podszedłem, ale ja swego czasu przypomniało mi się, bo od dzieciaka co jakiś czas pojawiał mi się taki pomysł w głowie, bo to, że grałem w dużo japońskich RPG-ów, to doskonale wiesz. I często zastanawiałem się, no jakby w jakikolwiek RPG będziemy grali, zresztą zawsze zdarzy się coś takiego, że my, kiedy oczywiście taka klasyczna historia RPG, tak? Jesteśmy no-name'em i później od zera do bohatera. Tak, w końcu ratujemy świat, tak? Albo krainę, ale coś dużego ratujemy, tak? Musimy być tymi bohaterami. I bardzo często na naszej drodze będą postacie, które nam pomagają, takie postacie poboczne i zastanawiałem się, jakby to było. I czasami te postacie, one są bardzo epizodyczne, więc myślę, że mój pomysł był trochę blisko twojego, tylko nie tak absurdalny jak z tą rzepą i wiśniakiem, tylko na takiej zasadzie, że bralibyśmy udział w tym, w jakiejś części w tej historii, tylko my byśmy nie byli w żadnym wypadku dużym wyznacznikiem. My bylibyśmy tym takim małym trybikiem, który tak naprawdę pomaga czy głównemu bohaterce, czy ekipie bohaterskiej, która w końcu uratuje świat, do tego dojść. Tylko my bylibyśmy bohaterem, który zginie na kartach historii, którego nie pokażą, o których nie będą wielkich opowieści, pieśni i nie wiadomo czego. Tylko jakby będziemy mieli swoją część do zrobienia, ale faktycznie nasze zadania byłyby dużo mniejsze. Wciąż można by z tego zrobić epicką grę, wciąż pojedynki mogły być fantastyczne, ale tak naprawdę pomagalibyśmy głównej armii, głównym wodzom. Czyli żebyś był takim po prostu pachołem, który biega i pomaga. Trochę pachołem. My wciąż przeżywalibyśmy przygody, wciąż moglibyśmy przebierzać różnego rodzaju lochy, walczyć z potworami i tak dalej, ale to by była tak naprawdę kropla w morzu, a na główny plan tak naprawdę wciąż byłoby to, że koniec końców my przynieśliśmy jakiś mały artefakt głównemu bohaterowi czy drużynie, tak, która dzięki temu wyciąga miecz światła i przecina demona, wiesz, na pół i ratuje świat, ale w tą stronę. To, co powiedziałeś na początku, mi się skojarzyło, że kiedyś Valve próbowało robić coś takiego. To nie do końca im wyszło, ale pomysł był fajny w pierwszym Half-Life'ie, gdzie mieliśmy Gordona Freemana, potem był dodatek Opposing Force, gdzie sterowaliśmy żołnierzem, który miał Gordona Freemana powstrzymać, i jeszcze był Blue Shift, którym sterowaliśmy jednym z ochroniarzy z Black Mesa. I te wszystkie historie jakby się zazębiały i Valve mogło zrobić tutaj bardzo fajny patent. Nie pamiętam dokładnie, którym się sterowało tym ochroniarzem w Blue Shift, czy to był ten z tych pierwszych, który otwierał nam drzwi, nie pamiętam, ale fajnie by było, jakby te postacie były bardziej jakby pokazane czy wyeksponowane już w pierwszym Half-Life'ie. One nie były z tego względu, że Valve chyba jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie robił te dodatki i dopiero później, nie? Ale tak, to właśnie też jest taki przykład, że gra pokazuje ci nagle z perspektywy, zabijasz tych żołnierzy, kładziesz ich setkami i nagle wcielasz się w tego jednego żołnierza, którego wcześniej w Half-Life'ie zabiłeś na przykład, nie? Znaczy i tak tutaj oczywiście nadal ten egocentryzm się pojawia, bo nagle cała historia się toczy wokół nas. Oczywiście my wiemy, że tam i widzimy wielokrotnie, że Gordon Freeman. Szczerze, jakby tam grał Morgan Freeman, to ja bym grał od razu, jakby nie ma problemu. Ja nie wiem, czy słyszałeś, ale Morgan Freeman, jak kiedykolwiek, jakby w ogóle, najpierw pytanie, kojarzysz, że Morgan Freeman swego czasu prowadził też taki program popularno-naukowy? No wiem, coś było takiego. Nie widziałem tego, ale wiem, że było coś takiego. No, to mi się podoba ten żart, on chyba był w South Parku, że za każdym razem, kiedy Morgan Freeman komuś coś tłumaczy, dostaje jednego piega. Piega, tak. Więc, tak. W każdym razie, wiesz co, jest chyba w nas coś i tak w graczach takiego, że my chcemy być tymi bohaterami, chcemy mieć istotny wpływ na to, co się stanie. Niezależnie, czy jesteś Mario, który ratuje księżniczkę, czy jesteś stateczkiem, który leci do góry. Chcemy, żeby to jednak się wszystko działo wokół nas, żeby coś się po prostu działo, nie? Bo tak naprawdę każdy z nas swoje życie również jakby postrzega. Każdy człowiek jest takim mikroświatem, wokół którego się wszystko kręci. I ty to tak postrzegasz, ja to tak postrzegam. I myślę, że gra jest jakby naturalnym przedłużeniem tego uczucia. I chcemy, żeby coś od nas zależało. Chcemy mieć wpływ na historię, na świat, na cokolwiek właśnie w grze. I
nawet w takich grach, powiem ci, które nie posiadają stricte fabuły, na przykład, nie wiem, jakiś Gran Turismo na przykład, nie? Tam powiedzmy pierwszy, to on chyba w ogóle nie miał tam żadnej historii ani fabuły, ale wciąż jakby tam się jakby wszystko to kręciło wokół nas, bo my byliśmy kierowcą, to my żeśmy przejeżdżali te tory, my żeśmy wygrywali, więc jakby było już tutaj ta historia gdzieś, czasami nawet samodzielnie można było sobie ją napisać, nie? Czy tam ją wymyśleć. Także to jest chyba takie właśnie taka rzecz, że tak jakbyśmy zrobili tutaj tego typa z rzepą, czy sterowanie pachołem, to by się chyba nie sprzedało, bo chyba gracze by jednak chcieli mieć jakąkolwiek, znaczy akurat w twoim pomyśle to ta ingerencja była, nie? Tylko, że jakby to ona była tą mniejszą częścią, która się przyczyniła do jakiegoś większych wydarzeń, tak? Znaczy, w moim pomyśle jakby widzę jakąś nawet pewnego rodzaju logikę. Nie znaczy to, że to by się, przepraszam cię bardzo, nie znaczy to, żeby to się musiało sprzedać przede wszystkim, tak? Bo jakby mówimy totalnie o szybkich jakichś pomysłach, które nam wpadają do głowy. Prawdę powiedziawszy, Krzychu, powiedziałbym, że twój pomysł z rzepą, jeżeli byłby to dziwny, szalony pomysł, zrobiony dobrze, to akurat myślę, że sprzedać by się mogło, bo dziwne gry, które są zwariowane, one się sprzedają, które są ironią, pastiżem, kpiną, zresztą to samo widzimy przecież w kinematografii, gdzie kpimy z popularnych gatunków czy popularnych filmów. Weźmy no sobie, któryś raz z kolei wspomnijmy choćby Goat Simulator, który też jest tak naprawdę jednym wielkim żartem, a zrobił swoje, więc być może facet z rzepą miałby swoje 5 minut, tak? Przecież był chleb, było wiele innych dziwnych rzeczy, po dziś dzień mamy symulatory, które są wariackie i ktoś w to gra, tak? Tylko no właśnie, ktoś w to gra. Pytanie, czy dałoby się to zrobić na dużą skalę. Natomiast wróćmy do tego, co wspomniałeś. Nie będzie żadnym zaskoczeniem i nie jest to niczym odkrywczym. Jest to po prostu całkowicie naturalne, że tak jak wspomniałeś, tak, chcemy i tutaj różnie, niektórzy wracają do domu po pracy, niektórzy szukają odskoczni, w końcu zresztą po to samo uciekamy w książki, po to samo uciekamy czasami w filmy, a czasami po to samo uciekamy na przykład z własnych miejsc zamieszkania i lecimy gdzieś na wczasy daleko albo choćby w góry, żeby uciec od tego zgiełku, od tego, co nas gdzieś zawsze męczy i no, chcemy po prostu odreagować. To, co wielokrotnie się powtarzało kiedyś w mediach, jakie to gry są złe, jakich psychopatów oczywiście z nas czynią, okazało się, że jest bzdurą, bo bardzo fajne badania, które wielokrotnie zresztą były przeprowadzane, zresztą tutaj z perspektywy wielu gatunków, ale okazało się, że wrócenie do domu po ciężkim dniu pracy i sianie spustoszenia w Dumie, czy w czymkolwiek, czy nie wiem, w Wolfsteinie, czy czymkolwiek innym, okazało się, że tak naprawdę nie czyni z nas psychopatów, a relaks jest wspaniały, tak, bo możemy się ewidentnie wyżyć. Ucieczka do dziwnych, fantastycznych światów służy dokładnie temu samemu, więc nie wiem, nie widzę w tym ani żadnego zaskoczenia, nie widzę tutaj też jakiegoś dziwnego novum, ale zastanawia mnie fakt, gdybyśmy faktycznie chcieli coś takiego zrobić. Ale okej, wejdźmy sobie troszeczkę w ten egoizm i większość osób generalnie, jak mówisz egoizm, oni to kojarzą pejoratywnie. To jest od razu takie, wiesz, skojarzenie, o, egoista, tak? Czy egoistka. Jest egoizm, to musisz być zły. No ale przecież każdy z nas jest trochę egoistą i trochę tego egoizmu w życiu po pierwsze jest potrzebne. Musimy troszeczkę zadbać o siebie, dopóki nie idziemy w dziwne, skrajne wartości. Po drugie, to jest ewidentnie fajne. Przeprowadzenie właśnie, wróćmy do, nie wiem, niech będą RPG, ale zresztą cokolwiek. Niech to będzie dziwny sci-fi shooter, sianie spustoszenia, obrona, nie wiem, ojczyzny, kraju, magicznej krainy, którą sobie wybraliśmy, wyjście od zera do bohatera, które przecież nie jest niczym nowym. To jest klepane od lat jak schabowy w polskiej kuchni. Ten sam kawał mięcha, ten sam młotek, który go spłaszcza, ta sama paniera, ale smakuje wyśmienicie, tak? Tylko nie możemy go jeść cały czas. Więc może nie powinniśmy patrzeć na to negatywnie, że ten egocentryzm tam się pojawia, tak? Że mamy tylko i wyłącznie wokół nas tą fabułę, nawet z jakimś elementem postaci pobocznych. Może to jest właśnie coś fajnego, bo w końcu, tak jak zaznaczyłeś sam, my idziemy w tym momencie na przygodę, my przeżywamy wspaniałe historie, my idziemy zrobić coś znaczącego, przynajmniej w tym fantastycznym, dziwnym, wyimaginowanym świecie. Ale to jest ciekawy aspekt całej tej twojej wypowiedzi, bo dzisiaj bardzo często, jeżeli gramy w gry, na przykład recenzenci, ja też do tego też tak podchodzę,
określamy, czy tam poznajemy fabułę i kiedy już jest kolejny raz, że ratujemy świat, to jest przewracanie oczami, nie? Ale pytanie, co jeśli nie ratowanie świata byłoby równie w jakiś sposób zajmujące, nie? Były gry, w których niekoniecznie ratowaliśmy świat, ale nawet, weźmy tutaj fajny przykład, jest The Last of Us. Tam nie ratujemy świata, ale czy na pewno? Tak naprawdę Ellie ma w sobie jakby szczepionkę na wirusa, więc jest to jakby element, w którym faktycznie to ratowanie świata może nie wprost, ale ono jest, gdzieś tam się pojawia, tak? Stawka jest wysoka, tak? O to chodzi. Wiesz co? Wejdę ci na chwilkę, jeżeli mogę, w tę The Last of Us, bo The Last of Us uważam, że jest świetnym przykładem w ogóle do dyskusji. Z jednej strony my, przynajmniej przez część gry, no zakładam, że jeżeli wejdziemy tutaj w kwestie spoilerów, które są na samym końcu, chyba to już można po tylu latach, prawda? Chociaż ostatnio, wiesz co mnie zaskoczyło? Jak rozmawialiśmy przy okazji Finala 7 Rebirth, który teraz wychodzi i pominęliśmy jedną kwestię, tak? Która jest dość istotna, wiadomo z jakimi postaciami i z czym się może zdarzyć i dotarło do mnie coś oczywistego. To zazwyczaj mówimy, że ta gra już ma ileś lat, więc już można mówić spokojnie o spoilerach, a w przypadku Final Fantasy ta gra ma już tyle lat, że znowu nie można mówić o spoilerach, że ludzie nowe zapomnieli. pokolenie. Nie, nowe pokolenie mamy już, które będzie grało, no tak. co nie? A więc może w tą stronę. Ale okej, wróćmy sobie do The Last of Us. Słuchaj, z jednej strony część naszej przygody to jest faktycznie dążenie do tego, żeby uratować ludzkość, tak? Kwestia szczepionki, więc jak najbardziej, ale z drugiej strony my de facto zabieramy tą możliwość światu wyjścia z tej epidemii, tak? Jeżeli chodzi o sam koniec. Tylko że widzisz, ja bym powiedział, że to, co mówiłem przed chwilą, wspomniałem o egocentryzmie i o egoizmie, tak? Czyli z jednej strony egocentryzm jako historia, która krąży wokół bohatera, ale egoizm jako coś, co będzie dla nas. I ja myślę, że tutaj te dwie rzeczy są niezwykle istotne w The Last of Us, bo nie musisz przeżywać niesamowitej historii, czytaj, ratować świata, być magicznym wojownikiem. No nie, jasne, że nie wiadomo jak epickich rzeczy robić, bo historia może być bardzo głęboka i ty możesz w pewnym sensie stoczyć niezwykłą walkę, ale nie ze światem, tylko na przykład ze sobą samym, z własną historią. I ja myślę, że The Last of Us tutaj właśnie świetnie triumfuje. Mówimy tutaj oczywiście o pierwszej części, druga, nie mówię, że to jest zła gra, po prostu moim zdaniem jest gorsza. Tyle. Więc my w pierwszej części mamy po pierwsze bardzo złamanego człowieka, mamy osobę, która straciła córkę, mamy dużo złych uczynków, których części oczywiście nie widzieliśmy, ale doprowadziły go do momentu, w którym przejmujemy nad nim kontrolę, bo oczywiście te wspomnienia historii są. Cała relacja jego z Ellie, Joela z Ellie, to jest tak naprawdę w pewnym momencie bardzo, w pewnym sensie upośledzona, być może trochę toksyczna próba relacji ojca z córką, a de facto oni oczywiście nie są. Choć pod koniec historii oczywiście wiemy, że po różnego rodzaju momentach, historiach, sytuacjach ta relacja nawiązuje, ta więź buduje coś, co przypomina relację ojca z córką i bohaterowie ewidentnie zaczynają się tak traktować. Końcowa scena jest tutaj naprawdę wisienką na torcie, różnie można interpretować. Z mojej perspektywy, kiedy Ellie zaczerwionymi oczami, okej? Tak, zaczerwienionymi. Dziękuję. Jakby nie umiem. Polski język trudna mowa. Patrzę na Joela, zadając mu pytanie, czy faktycznie tak było, jak jej powiedział. No my, ponieważ tym kierowaliśmy, wiemy, że kłamie. Jej twarz daje ci, ja uwielbiam takie otwarte zakończenia w grach, w filmach i stajemy w sytuacji, gdzie my nie do końca wiemy, czy ona mu uwierzyła. Ja to interpretuję tak, że ona czuje, że ją okłamuje, ale mówi tak, bo chce mu wierzyć, jakby w tą stronę. Taka jest moja interpretacja ostatniej sceny. I ta walka, którą oni stoczyli, jeżeli chodzi o swoją, po pierwsze, przejście od początku do końca, cała ich historia, to raz, kwestie psychiczne, moralne, które musieli podejmować, relacja Joela i z Ellie, która się przez cały czas zbudowała, tam jest niezwykła walka, ale nie na poziomie machania mieczem i zabijania smoków. Na poziomie psychologii. No tak. Jest niezwykła walka, ja nie twierdzę, że w wszystkich grach ratujemy świat, bo wiadomo, że jest mnóstwo takich gier, w których takich rzeczy nie dokonujemy, natomiast mi chodziło bardziej o to, że szukamy jakiegoś
punktu zaczepienia, żeby coś było w pewien sposób ekscytujące, niezależnie czy to jest na płaszczyźnie, tak jak tutaj mówisz, psychologicznej. To jest trochę tak jak z filmem, nie? Film opowiada jakąś historię i on musi oczywiście są eksperymenty i są filmy, które nie opowiadają historii, nie wiem, na przykład filmy Warhola, tak, ale to też film Warhola, w którym 10 godzin nagrał typa jak śpi, no to też jest jakby bohater, tak, któremu możesz kibicować, czy się obudzi, czy nie, tak, także natomiast jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo medium growe jako jedyne, wydaje mi się, podchodzimy do niego bardzo osobiście. I to się wiąże z takimi prostymi przykładami. Jeżeli grasz na przykład w grę, powiedzmy, lubisz Souls-like'i. I co? Jeżeli stracisz życie, to co mówisz? Zginąłem. No nie ty zginąłeś, twój bohater zginął. Ale przyjęło się ewidentnie, że mówimy zginąłem. Jeżeli oglądasz, nie wiem, film i tam bohater ginie, no to nie mówisz na filmie, o kurde, zginąłem, tylko mówisz, no bohater zginął, tak? Jakby również jeżeli czytasz książkę, to też mówisz, że bohater zginął, czyli bardzo, bardzo się z grą potrafimy tak zespolić i myślę, że to jest ta imersja właśnie taka w grach jest absolutnie na zupełnie wyższym poziomie niż jeżeli chodzi o filmy i książki i jakiekolwiek inne medium. I przez to, że tak bardzo chcemy, czy też, że tak bardzo zżywamy się z bohaterami i to powiem ci, że to jest też nie do końca, że musisz się z bohaterem zżyć, bo ciężko się zżyć na przykład, nie wiem, z stateczkiem, który leci do góry, ale nie powiesz, że mój stateczek został zniszczony, powiesz zginąłem, tak? Tak. To jest podstawa, tak? Że zawsze, zresztą wiesz, w wielu grach, na przykład właśnie jak w Souls-like'ach, nie mów, na samym końcu jak giniesz, to nie ma, że twój bohater zginął, tylko jest you died, czyli ty zginąłeś, tak? Ty. A to jest, uważam, że to jest świetny zabieg, który oni w ogóle zrobili. Także bo jakby wiesz, odbierasz bardziej osobiście wtedy to, nie? Tak. I to jest właśnie też to, że właśnie te gry stają się bardzo osobiste i niezależnie czy to jest shooter, czy to jest gra przygodowa, niezależnie czy to jest dobra gra, czy zła, ja nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek powiedział, że mój bohater zginął. Raczej nawet jeżeli grałem w najgorsze gry, jakie są, zawsze to ja byłem bohaterem, znaczy ja jakby się stawiałem w tej roli bohatera, więc tutaj ten egocentryzm jest, wydaje mi się, jeszcze bardziej potęgowany, bo nie dość, że cały świat toczy się wokół bohatera, to jesteś jeszcze ty, który masz jakby na to wpływ, co się będzie działo, także to jest jakby nakładają się dwa te światy, jakby wiesz, twój własny, no i jeszcze właśnie świat bohatera, czy tam znaczy historia przedstawiona w grze. Jasne, słuchaj, przejęcie kontroli, jeżeli możemy tak powiedzieć, nie jest to prawdziwa osoba przecież, no ale przejmujemy kontrolę nad postacią. W zależności od gry, tak jak zresztą powiedziałeś, czasami sterujemy pojazdem, czasami będziemy sterować swoim awatarem, a nie zapominajmy, że są osoby, które poświęcają masę czasu, żeby tego awatara w ogóle stworzyć. To jest coś, co ja w ogóle omijam, nie jara mnie to, szczególnie jeżeli to w ogóle ma być gra, gdzie tego bohatera za chwilę nie będę praktycznie widział, no bo nawet jeżeli jest trzecia osoba, kieruje od tyłu, ale to nieistotne. Istotne jest to, że ludzie potrafią bardzo zaangażować się w stworzenie awatara. Weźmy nawet sobie takie Simsy, gdzie pomijam fakt, że oczywiście wiele osób uwielbia bawić się w psychopatę i topić je, głodzić, zamykać w prysznicu, czy zamurowywać ściany, to też ma na pewno swoją jakąś terapeutyczną formę. Natomiast wciąż kierujemy albo awatarem własnym, albo czymś, albo kimś, z czym się zżywamy. Zresztą zobacz tą ciekawą rzecz. Sam zaznaczyłeś, nigdy nie powiedziałem, że mój bohater zginął. Zawsze, nawet jeżeli kierowałeś pojazdem, ja zginąłem. Wcześniej powiedziałeś o Gran Turismo. Przecież ja to nazwę po prostu, nie wiem, takim nieobecnym, niewidzialnym bohaterem. No bo ja to traktowałem tak samo, przecież kiedy jeździłem w jakichkolwiek wyścigach, no to i wróćmy do Racer, do Burnouta, no to kiedy mi nie wyszło, to ja mówiłem, że ja zginąłem, ja przegrałem. No tak. Jakby w domyśle, co z tego, że kieruję autem, no ale tam być może siedzi kierowca, którego oczywiście w tamtych latach nie było absolutnie widać. Czasami jakiś tam zarys za szyby można było zobaczyć, albo teksturę, która była wklejona w 2D, ale generalnie to byłem ja, więc poziom imersji, zresztą pamiętasz, że myśmy swego czasu rozmawiali o tym, że między innymi Black Mirror, tak, próbowało dodać ten element imersji, tak, w jednym odcinku. Były filmy, które próbowały dać
coś od siebie, jakąś formę być może kontroli. Nie pamiętam teraz tytułu, ale był swego czasu, nie pamiętam, czy to by można nazwać eksperymentem, ale taka próba w kinach, gdzie ludzie mogli sobie cisnąć, tak? Co będzie działo się dalej. No, temat niespecjalnie się przyjął, no bo ewidentnie przecież tego nie widzimy. Natomiast były próby, nie wyszło. Gry mają tutaj tą niesamowitą przewagę, że mogą, no nic dziwnego. I im więcej poświęcisz czasu, tutaj klasyczna zasada z inżynierii społecznej, tak? Czyli inwestycja i zaangażowanie. Im więcej czasu poświęcisz na daną grę, daną czynność, tym większą będzie miała dla ciebie wartość. Więc chyba nie ma nic aż tak dziwnego, że skoro zżyliśmy się z danym bohaterem, w ogóle polubiliśmy go, to jeszcze bardziej, albo jest to nasz awatar, gdzie jakby staramy się wcielić, odegrać tą rolę i jesteśmy w jakimś świecie już x czasu i czasami jest wesoło, czasami jest smutno, czasami jest ciężko, czasami toczymy różnorakie walki, ale ewidentnie takie, które nas doświadczają, czasami zahaczamy o własne, czy też podobne do naszych doświadczenia, a czasami próbujemy odnieść się do tego, spróbować się faktycznie wczuć, jak ten bohater by się zżył, to jest ogromny, emocjonalny roller coaster. Jak można by się nie przejąć w takim wypadku? Jak można by nie wejść i nie być czasami smutnym, czasami wesołym i tego nie przeżyć, a czasami mieć to po prostu gdzieś i niczym na filmie, który będzie miał humor z rynsztoku, cieszyć japę i po prostu mieć gdzieś co się dzieje, ale mieć fan z samej gry. Ja myślę, że po części to jest troszkę też tak, że w filmach to, co powiedziałeś, że się wybierało, to się nie przyjęło z kilku powodów. Po pierwsze, tam było to tak, że większość decydowała, co się stanie, jeżeli chodzi o kino, co tak naprawdę niekoniecznie się pokrywało z wyborem niektórych osób, bo ci, co wybrali inaczej, no to nagle stwierdzili, że się inaczej dzieje, niż oni chcieli. Druga sprawa, brakuje, wydaje mi się, znaczy film jest taką formą, że bardzo często te wybory są mocno ograniczone. No, chociażby ten Bandersnatch z Black Mirror, to tak naprawdę próbowano trochę zrobić z tego grę w stylu na przykład Heavy Rain, tak? Bo to też w zasadzie na podobnej zasadzie działało, ale wciąż wydarzenia, które obserwujemy na ekranie, nie mamy na nie jakby wpływu. Znaczy dzieją się swoim torem i w pewnym momencie dostajesz wybór A czy wybór B, ale to jak doszło do tego wyboru, no to były wybory napisane przez scenarzystę, które bohater czy tam aktor odegrał, tak? Także tutaj jakby ten wybór jest dosyć pozorny. W grach oczywiście niekoniecznie jest tak, że masz na wszystko wpływ. Wróćmy do tego Heavy Raina, to też jest ktoś to napisał, tam się historia musi dziać w określony sposób, ale masz taką złudną oczywiście, złudne takie wrażenie, że to ty do tego doprowadziłeś, bo to ty kliknąłeś, ty przeszedłeś tu, ty zrobiłeś to czy tamto, nie? Tak samo jak w grach przygodowych, liniowych. Gra przygodowa liniowa się toczy zawsze tak samo, ale też jakby masz to takie przeczucie, że no to ty do tego doprowadziłeś, tak? Bo to ja kliknąłem, ja to podniosłem, to spowodowało coś tam, nie? Więc ta interakcja wydaje mi się w filmach jest raczej nierealna, żeby była na poziomie gier w takiej formie i nawet na poziomie tych najbardziej prymitywnych gier, gdzie masz wybór tylko, wiesz, ruchy lewo, prawo, paletką i odbijasz piłeczkę, nie? To i tak... Jest, albo taki Arkanoid na przykład. No Arkanoid, tak. Akurat ja jestem fanem Krakauta na Commodore C64. Dla mnie, ja nie znam Arkanoid. Dla mnie jest Krakaut, nie znam Arkanoid. Okej, to później sobie wyjaśnimy za szkołą. To jakby, ja lubię Arkanoid bardzo. I to jest jakby, wiesz, twoje decyzje, twój wpływ na to, jak się rozgrywka toczy. I myślę, że to jest istotne, nie? Że chcemy mieć tą, nie wiem, czy mogę powiedzieć, władzę, kontrolę nad tym, co się dzieje. Nawet jeżeli ona jest czasami pozorna, to chcemy tą kontrolę oczywiście mieć, żeby to były, oczywiście to jest też takie oszukiwanie siebie, że to są nasze decyzje, nasze wybory, no ale tak się toczy, jak sobie i tak zażyczą już scenarzyści. Tam nie ma za bardzo. Oczywiście są gry, które są, nie wiem, otwarte światy, gdzie możesz robić cokolwiek, tak? Ale ja mówię już o takich grach, powiedzmy, bardziej już takich, co odchodzą od lamusa, czyli takich bardzo, bardzo liniowych. Natomiast jeszcze parę słów na temat tego egoizmu. To jest w ogóle ciekawy przykład. Ostatnio, nie wiem, grałeś już w Banishers? Może? Nie grałeś pewnie. Nie miałem okazji. Tam jest ciekawy aspekt zrobiony przez Dontnod. Masz dziewczynę,
kochankę, która umiera i teraz możesz ją wskrzesić, albo możesz dać jej odejść, nie? Jakby cała gra się toczy, przez całą grę próbujesz ją albo wskrzesić, albo sprawić, żeby ona odeszła w spokoju, jej duch, nie? I żeby to zrobić, żeby ją wskrzesić, musisz pozbawiać życia inne osoby. Wykonujesz jakieś śledztwo na temat ktoś, czy był winny, czy nie był winny i jeżeli ktoś był winny, możesz zadecydować, czy chcesz go pozbawić życia, czy na przykład ducha, który go nęka, uwolnić. Nie? I to jest właśnie fajny przykład takiego typowego egoizmu, bo ja ogólnie, wiesz, pierwsze to, no to pewnie, że skrzesić, nie? Skrzeszamy typiarę, no tak. Jedziemy, nie? I pierwsze... Jestem bohaterem przecież, do kurde. I pierwsze zadanie jest takie, że masz do wyboru trzy możliwości, że możesz ducha wygnać, który nęka jakąś osobę, tam chodziło o morderstwo, nie będę zdradzał, możesz tego ducha uwolnić, żeby on odszedł w zaświaty wolny, a możesz zabić osobę, przez którą ten duch jest na ziemskim padole i tam jakoś ma te niezałatwione sprawy. I powiem ci, pierwsze to zadanie i tak, kurde, no żeby ją wskrzesić, to muszę zabić, ale mówię, no szkoda mi tego typa, nie? Bo on tak naprawdę nie był do końca winny, nie? Wiesz, tutaj wchodzi taki nasz własny, osobisty system wartości, kiedy się zastanawiasz, czy trzeba to zrobić, i to jest właśnie już trochę wyjście poza grę, nie? Bo tak, zaczynamy racjonalizować swoje wybory. Ciężko być nastawionym ślepo na jedno, kiedy poznajesz całą historię i mówisz, no kurde, no nie jest to takie proste, nie? Nie jest to takie proste. No i to jest właśnie taki przykład. Jeszcze jednym z przykładem jest, pamiętam jak grałeś w Infamousa na PlayStation? Grałem. Tam masz pierwszą do wyboru... część i w The Last Light, tak? Last Light, to ten dodatek, tak? No. To tam też było fajnie zrobione. Mogłeś być dobry albo zły. I powiem ci, mi ciężko było być złym. Pamiętam, że robiłem platynę i ciężko mi było, wiesz, że tego typa tam leży, tam się trzyma za bebek, a ty musisz mu kopa sprzedać. Więc a ty musisz kopa, tak, oczywiście. No trudne było to dla mnie, pamiętam, nie? Że to już wychodzi mówisz, trochę... że ludzka krew w tobie nie zabuzowała wtedy, nie wczułeś się w rolę. Chyba nie chodzi o to. Chyba chodzi o to, że identyfikujemy się z bohaterami gier, że oni są z natury dobrzy, że wszystko, co robimy, ma jakiś cel, sens i prowadzi do... Rzadko kiedy wcielamy się w złego bohatera. Zdarzały się takie sytuacje, ale jeżeli wcielałeś się w złego bohatera, dowiadywałeś się dopiero później. Na przykład było tak w Knights of the Old Republic 2. Dowiadywałeś się dopiero później, że byłeś zły. Na początku to było, taki plot twist tak, wyrzucony. Taki plot twist. Że zazwyczaj wydaje mi się, że zakładamy, że bohater jest dobry, nie? Że to na przykład, wiesz, tak możesz kminić, nie? Na przykład, po co Mario tak gania tą księżniczkę? Może on chce ją zgwałcić, nie? Jakiś hydraulik, jakiś perwers w ogóle z wąsem. Słuchaj, myślisz, że chcemy rzucić ten żart o hydrauliku i przepychaniu rury, tak jakby idziemy w tą stronę. Właśnie, ale zobacz, to jest właśnie takie podejście, mało kto tak patrzy w ten sposób, nie? Raczej patrzymy, że fajny świat, mamy tutaj śmiesznego ludka, który idzie uwolnić księżniczkę, nie? Wszystko jest wiem, moi drodzy, miejscu. A może Mario przez cały ten czas był psychofanem księżniczki i on tak naprawdę jest jej stalkerem. Dlatego oni cały czas ją gdzieś zabierają, a ona później jest w innym zamku. Na całe szczęście a dla może niej, byli kiedyś małżeństwem i ją lał i ona ma niebieską kartę i on ją teraz może ściga. Tak. Różnie może Albo być. w drugą stronę byli małżeństwem, ona, wiesz, oszukała go na dziecko, uciekła z alimentami, on chce wyjaśnić sprawę. Kto wie? Albo Mario lubi grzyby wpieprzać i ma jakieś zwidy i ją goni na przykład z nożem, nie? Nie wiemy tego. Także teraz pada pytanie, czy jego brat naprawdę istnieje. No czy oni w dwójkę grzyby wciągają, czy on sobie go wyobraził i to nie jest jego brat. On może tak naprawdę jest już takim typowym junkiem, co nie? Wiesz, żyły jak w Requiem dla snu, co nie? Ale to zobacz, to jest właśnie to, że teraz rozkminiamy rzeczy, które są, wydaje się, absurdalne, ale tak naprawdę na nie w tamtym czasie, jak wychodziło Mario, jeżeli grałeś oczywiście bez instrukcji, bo w manualu miałeś tą historię, one nie były nakreślone, nie? Że to były takie rzeczy, które
brałeś za pewnik, tak, że to jest księżniczka, która potrzebuje pomocy, więc ty biegniesz, żeby ją uratować, nie, czy tam ten tak zwany damsel in distress, nie, natomiast no rzadko się zdarza, w ogóle pamiętasz jakąś grę taką, w której byłeś totalnie zły, znaczy nie mówię o takich grach, wiesz, jakiś typu Easy Camp, gdzie budowałeś, nie wiem, obóz koncentracyjny, to na Amidze się pojawiło, nie, no to są już takie odpały mówimy totalne, o czymś takim nie? troszeczkę głębszym, prawda? Wiesz co, ciężko mi sobie przypomnieć, bo w ogóle w całym tym swoim monologu poruszyłeś kilka ciekawych aspektów i może powiem coś oczywistego. No, myślę, że raczej tak, ale nie będzie chyba zaskoczeniem, że okej, jeżeli zaczynamy zapoznawać się z jakimkolwiek medium jako młode osoby, te proste historie do nas trafiają, bo one są nowe, bo one są świeże, więc jakby jeszcze ich nie widzieliśmy. Fajnie sobie je poprzeżywać. Później oczywiście doświadczamy więcej. Naturalnym tokiem jest oczywiście to, że część rzeczy zaczyna być powtarzalne, część nas nudzi, szukamy czegoś innego. Później czasami lubimy wrócić oczywiście do starych historii i myślę, że całkowicie naturalne tak będzie, bo ja tak mam często z kinem, ja tak mam często z filmami, zresztą z grami oczywiście też, że obejrzę obraz albo zagram w grę, która ona nie zrobiła nic nowego. Historia, którą w niej uświadczyłem, to jest historia, której uświadczyłem już setki razy. Jeffrey Dahmer. Tu o Jeffrey Dahmerze mówi akurat. Generalnie mechanika, którą widziałem, historia, którą przeszedłem już, czy przeżyłem wielokrotnie. Jedyne, co tak naprawdę, jaka jest różnica, to to, że tym razem autorzy gry, albo autorzy filmu, reżyser i cała reszta obsady, oni zrobili to po prostu dobrze. I czasami nie trzeba właśnie, to pokazuje, jak czasami niewiele trzeba. Już nie będę wspominać o Larian Studios po raz enty, nie ma sensu, ale czasami nie trzeba jakoś specjalnie kombinować. Wystarczy zrobić dobry scenariusz, dobrze napisać bohaterów. Nie musi to być nic wymyślnego. Niech to działa, niech oni mają ze sobą relacje, niech oni będą wiarygodni, niech świat, w którym jesteśmy, również będzie dla nas wiarygodny. On może być fantastyczny, ale wciąż wiarygodny. I nagle się okazuje, że zrobienie czegoś, co nie jest odkrywcze, po prostu jest zrobione dobre, ma dobre tempo akcji, prowadzenia scenariusza i okazuje się, że my się w tym odnajdujemy. I powiem ci, wrócę na chwilę do Heavy Raina, bo ty o nim wspomniałeś i ja przypomniałem sobie o dwóch rzeczach. Jedna jest związana z Heavy Rainem, druga nie. I fajnie, że o nim wspomniałeś, bo ja chciałem do niego wrócić w ogóle, więc się uśmiechnąłem, jak zacząłeś o nim mówić. W Heavy Rainie zrobili coś bardzo ciekawego, bo tam nie ma jednego głównego bohatera. I nawet jeżeli sobie zaczniesz grać, no bo pierwszy jest Shelby, no to jeżeli on zginie, gra toczy się dalej. I to jest bardzo ciekawe, kiedy on ginie, bo okazuje się, że no wiemy, kim był, tak? Ale to chyba zakładam, że można też spoilerować już po tylu latach i chyba 3 remasterach, tak? Czy chyba 3 były? 2 na pewno. Więc to było bardzo ciekawe, że w pewnym momencie wciąż jakiś egocentryzm się pojawiał. Ludzie identyfikowali się bardzo często z którąś z postaci, najbardziej albo najbardziej ją lubili. Mieli ulubionego bohatera. Dla jednych to był Shelby, dla innych to była Madison, dla innych to był na przykład, nie pamiętam jak się ten z FBI nazywał, ale wybierali Aiden sobie. Aiden, właśnie. I każdy z nich mógł zginąć, każdy tak naprawdę i wciąż mogliśmy przejść sobie grę jeszcze raz, poznać troszeczkę z innego punktu widzenia. No ale bywało nudnie, więc to była, Heavy Rain był taką ciekawą dla mnie troszkę odskocznią, jeżeli chodzi o utrzymanie mnie przy ekranie, przynajmniej na 2 przejścia, bo później już nie, ale na 2 przejścia. Utrzymanie mnie przy ekranie i nie skupieniu się na jednej postaci, ale faktycznie na tej interakcji między nimi, które mieli. To było bardzo ciekawe doświadczenie. A szybko sprzedam ci jedną rzecz, bo już widzę, że chcesz lecieć z odpowiedziami i bardzo dobrze, ale przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz odnośnie kinematografii, którą ci sprzedam. Czy kojarzysz film The Clue? No oczywiście, że tak. A znasz tą historię, bo przypomniałem sobie odnośnie tego kina i odnośnie tego wyboru, czyli to, co ktoś kliknie, czyli co kliknie większość osób w kinie, to zobaczymy. Natomiast reżyser The Clue zrobił, nie wiem czy lepiej, pamiętajmy, że to film, który wyszedł już troszeczkę lat temu, więc on sobie wymyślił tak żeby nie było zbyt prosto do rozwiązania zagadki, ja zrobię 3 różne zakończenia. On zrobił 3 albo 4 zakończenia, chyba 3. I
rozesłał kopię, tak, że w Ameryce była jedna kopia, tak, jest z jednym zakończeniem w kinach, w Europie inna i gdzieś tam jeszcze inna, prawda, więc 3 kopie latały po świecie i ludzie tak naprawdę zobaczyli 3 różne zakończenia tak naprawdę, więc to był ciekawy wybór z jego strony. Natomiast jeżeli ktokolwiek teraz jeszcze gdzieś dowiedzie film Clue, w ogóle bardzo polecam, bo to jest bardzo fajne kino, które zapoczątkowało bardzo, może no nie często widoczne, ale jednak mimo wszystko widoczny gatunek Clue-like, czyli filmu typu Clue. Bardzo fajnie, czyli mamy dom, mamy zabójstwo i musimy sobie razem z naszymi bohaterami rozwiązać zagadkę. Kto zabił, tak? I dlaczego to zawsze jest kamerdyner? To jest zupełnie inna kwestia. Więc jeżeli gdzieś traficie na ten film, no to zobaczycie wszystkie zakończenia razem z wyjaśnieniem. To jest akurat bardzo fajny motyw, który można teraz zobaczyć. Ja troszkę tak oderwę się od twojego toku myślenia, powrócę do tych, ale też pozostanę w kwestii filmów odnośnie tych czarnych charakterów. Właśnie mi przyszło na myśl, że pokazanie w kinie złego bohatera, czy też jego oglądanie go z naszej perspektywy jest o wiele prostsze niż w grze, zauważ. Mamy mnóstwo filmów o seryjnych mordercach, których ciężko polubić. Nie wiem, ostatnio był świetny na przykład serial Dahmer. Jeden z moich takich ulubionych filmów o zabójcach, tylko fikcyjny, to jest Człowiek pogryzł psa francuski. I to jest właśnie, nie widziałeś, no nie. Ciężki temat, nie? Ciężki temat. W stylu tak zwanego mockumentary. Okej. Ale to już takie kino eksploracji, czy? Nie. Znaczy to nie jest jakieś takie specjalnie, wiesz, to nie jest jakieś kino klasy B, to jest taki mocny film, z którym jakby ekipa filmowa podąża za seryjnym mordercą i ona jakby filmuje, co on dokonuje, aż w końcu sami jakby stają się częścią tych morderstw, znaczy przestępstw, które popełnia. W każdym razie, niezły film. W każdym razie chodzi mi o to, że w kinie łatwiej jest nam oglądać takie rzeczy, bo potrafimy się od tego odciąć, bo wiemy, że my nie mamy na to wpływu. Nie wiemy, nie wpłyniemy na to, że Dahmer, nie wiem, nie poćwiartuje kolejnej ofiary i zamknie ją w lodówce. Oglądamy to jakby trochę pasywnie, więc wydaje mi się, że jest tutaj taka przestrzeń pomiędzy nami a tym, co oglądamy i jakby nie musimy się identyfikować. Tak? Znaczy ogólnie filmy mają to do siebie, że bardzo ciężko się identyfikować z bohaterem, bo musiałby to być dokładnie bohater wpasujący w twoje ramy. Możesz czuć na przykład to, co on, Jasne. możesz mieć pewne wspomnienia bądź pewne doświadczenia, które te bohatery odczuły, ale nigdy nie będziesz dokładnie tym bohaterem, który jest w Oczywiście, kinie. że tak. Zresztą nawet wiele osób czasami mówi, że gdybyś przeżył to samo co ja, to byś wiedział, co też jest dalekie od prawdy, bo jeżeli weźmiemy 2 osoby i niech będzie jakiś abstrakcyjny totalnie przykład, nie wiem, załóżmy, że masz braci bliźniaków, obydwaj tracą rękę, tak? Dokładnie tą samą rękę, niech będzie nawet, że w jednym i tym samym wypadku. Wciąż są troszeczkę innymi ludźmi, mają troszeczkę inne doświadczenia, jeżeli chodzi o życie, mają inny budulec emocjonalny w głowie i mają inną psychikę, inaczej sobie będą radzić z tym samym, więc nawet jeżeli doświadczysz dokładnie tego samego, co druga osoba, wcale nie znaczy, że dokładnie będziesz wiedział, co ona czuje, ale wciąż ładunek empatii, który próbujemy czasami w sobie mieć i z siebie wydobyć, no powiedzmy, że pomaga czasami wczuć się w rolę bohatera, ale powiedziałeś coś bardzo fajnego odnośnie tego, że ja się z tym zgadzam, że ciężej jest pokazać w filmie elementy, z którymi się zżyjemy. Są oczywiście kina i to będzie, myślę, że często kino dramatyczne, albo zresztą dramat dramatyczny brzmi czasami bardzo ciężko. Dramat ma wiele wag, że tak powiem, ale to będzie film drogi. Filmy drogi są w ogóle wspaniałe, bo droga jest tutaj oczywiście dwuznaczna. Z jednej strony czasami faktycznie bohaterowie muszą przejść faktyczną drogę, a czasami mówimy też o tej drodze psychologicznej. Więc tutaj myślę, że łatwiej czasami coś takiego uzyskać w grach. Imersja, zobaczenie, czasami podjęcie decyzji, czyli waga decyzji, która na nas waży, będzie niezwykle istotna. Ale z drugiej strony, ja w kinie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, w kinie dużo łatwiej mi się, chyba tak, w większości wypadków, jak teraz szybko wertuję w głowie, w kinie łatwiej mi może nie usprawiedliwić bohatera, tego negatywnego, co zrozumieć i w pewnym sensie zaakceptować jego czyny, te złe czyny, tak?
Nie wiem, weźmy tutaj pod uwagę choćby genialnego Jokera z Joaquinem Phoenixem, gdzie oczywiście ja rozumiem, dlaczego jakby doszło do czego doszło, ale nie popieram. Więc to są też dwie różne rzeczy, których ludzie myślę czasami nie rozumieją, że rozumiem, czemu ktoś coś zrobił, to jest co innego niż poprzeć, czemu ktoś coś zrobił. No tak, ale tutaj to mówisz o filmie, który jakby pokazuje pewną taką psychologiczną drogę, dlaczego tak się stało, tak? Także poznajemy jakby cały schemat, całą drogę, jak się stało, że on stał się ze zwykłego tam komika, który chciał być sławny, do właśnie Jokera, tak? Czyli mamy ten aspekt poznawczy, że wiemy, co się działo, nie? W filmach ogólnie bardzo często, na przykład w 7, morderca nie posiada jakby przeszłości, nie? Znaczy, jeżeli jest, to jest ona bardzo szczątkowo, bo też film nie ma tyle czasu, żeby wyjaśniać wszystkie wątki, nie? Natomiast chodzi mi też tutaj to, co powiedziałeś, teraz zapomniałem o czym, o tych złych bohaterach, że w grach, jeżeli mamy bohatera negatywnego, no i teraz zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Coś mądrego i zapomniałem. Chciałem coś bardzo mądrego powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. Spokojnie, wierzę, że ty sobie przypomnisz, to ja spróbuję chwilkę pogadać i może ci wróci do głowy. Ja się spróbuję odnieść do czegoś, o czym mówiłeś, czyli do Infamousa. Mi Infamous wcale tak nie ciążył jak tobie. Więc tam nie miałem takiej imersji, żeby czuć się źle z tymi wyborami. Ale chciałbym wrócić do schematu, który opisałeś ja chcę wejść do Shadow of the Colossus. A ty wspominałeś o Boże, najnowszy tytuł. Czemu miałem taki problem z pamięcią? Tak, dziękuję. I tutaj też musimy dokonywać złych wyborów, żeby zrobić coś dobrego. W Shadow of the Colossus nie wiemy tego na początku. I dlatego właśnie mówię, schemat znajdę podobny i tutaj niektórzy już mogą mu się łapać za głowę, co ty bardzo powiadasz, co nie? Dajcie mi moment, już wyjaśnię. W Shadow of the Colossus masz bardzo podobnie ciekawie napisaną relację. Początek gry. Wjeżdżasz na swoim koniu razem z kobietą przewieszoną przez tego konia do jakiejś zapomnianej krainy. Nie wiemy, kim ona jest. Być może to twoja ukochana, być może to twoja siostra. Nie ma to znaczenia. Kładziesz ją na ołtarzu w świątyni i głos z góry mówi ci, że pomoże ci ją oczywiście ocalić, ożywi ją, jeżeli pokonasz 16 kolosów. 16 czy 15, poprawcie mnie, chyba 15. Co ciekawe, my oczywiście to robimy. Jakby niektórzy Shadow of the Colossus uwielbiają tak jak ja, inni nie lubią. Ja uważam, że to jest świat, który jest świetny, który jest magiczny, mimo że pusty, to ja się tam nie nudzę. Masz tylko i wyłącznie walki z tymi bossami. Są fajne, są tam elementy puzli. Co ciekawe, zabijając tych kolosów, czasami jest taka dziwota, bo one nie zawsze są bezpośrednio agresywne do ciebie. To jest taki hint, który powinien ci dać do myślenia. I po zabiciu któregoś zwrócisz uwagę, że twój bohater chyba ci się wydaje, ale może jednak nie. Troszkę inaczej wygląda. I okazuje się, że z każdym zabitym kolosem ty coraz bardziej, nazwijmy to, być może tracisz człowieczeństwo, zamieniasz się w demona. Jakby widać, że niszczeje twoja skóra, twoje oczy, wszystko. No ale wciąż, za każdym razem po zabiciu kolosa dopadają cię dziwne czarne macki, budzisz się znowu w świątyni, widzisz, bo oczywiście masz takie zamglone spojrzenie na tą dziewczynę na ołtarzu i wyruszasz, żeby cały czas zabijać kolejnego. Kiedy zabijasz ostatniego, okazuje się, że tak naprawdę głos z góry to demon, który został kiedyś zamknięty właśnie w tym miejscu, rozbity na 15 kawałków czy 16 i zabijając każdego z kolosów uwalniałeś go. Pod sam koniec jesteś wyniszczony, on przejmuje twoje ciało, a ty, użyjmy skrótu, giniesz, choć to nie jest do końca prawda. Oczywiście zakończenia nie chcę tutaj do końca zdradzać. I co ciekawe, poświęciłeś siebie, robiłeś coś złego, nie wiedząc nawet, że robisz coś złego. I to jest ciekawe, bo to jest taki trochę dualizm. Z jednej strony ty postępowałeś w dobrej wierze, naprawdę chciałeś ją ocalić i żeby było jeszcze bardziej ironicznie, on ją faktycznie ożywia.
On przyjmuje twoje ciało, jakby ty tracisz człowieczeństwo, ale on ją ożywia. Demon dotrzymuje swojego danego słowa, ale twoje czyny właśnie, czy one były dobre, czy były złe, bo prawie doprowadziłeś, mówię, nie chcę zdradzać do końca zakończenia, ale czynami doprowadziłeś do czegoś bardzo, bardzo złego, żeby uratować jedną osobę. Jest egoizm i to dość spory. Czy jest usprawiedliwienie? Myślę, że jak najbardziej możemy to racjonalizować. Bardzo ciekawe podejście akurat w tej grze. Bardzo mi się właśnie skojarzyło odnośnie tego, co mówiłeś, Spanishers. No tak, ale właśnie to jest to, co mówiłem, że Shadow of the Colossus jakby masz jakby pewne przesłanki, ale nie jesteś tego do końca pewien. Dopiero na samym końcu się okazuje, nie? To jest troszkę było, w podobny sposób było, znaczy w podobny, no nie w podobny, ale sam schemat w BioShocku. Nie? W którymś momencie się okazuje, że tak naprawdę wykonywałeś rozkazy kogoś, tak? I to też jest taki, taki twist, ale zauważ, że gdyby na początku przesunąć, jakby zamienić całe miejscami, czyli na początku mówi ci głos, że musisz zabić te demony, ożywisz, wtedy ożywisz tą dziewczynę, ale w zamian stracisz swoje człowieczeństwo i wypuścisz zło jakieś tam na ten. I teraz od samego początku masz to pytanie, to też w ogóle była ciekawa gra, czy się tego podejmiesz? I wiesz, i masz grę, która jest tak naprawdę, tak jak Shadow of the Colossus, nie masz innego wyboru. Jedynym twoim tutaj zadaniem jest walka z kolosami, ale jeżeli nie chcesz tego zrobić, no to nie masz alternatyw. No nie możesz wrócić, nie możesz unikać tej walki, możesz sobie pobiegać na koniu po stepie, ale jakby nie masz. To też by było ciekawe z punktu widzenia naszego, że jesteś zmuszony robić złe rzeczy w dobrej wierze, nie? I tak właśnie to jest też ciekawe podejście, jakby to odmienić, jakie by było zapatrywanie wtedy graczy na tego typu. Ja się zastanawiam, jakby to ugryźć gameplayowo, bo taki absurdalny, żartobliwy przykład. Na początku zdajesz tą decyzją, mówisz nie podejmuje się, okej, koniec gry, ona ma out, co nie? Ale to wiadomo, totalny żart. Chociaż nie dałoby się coś takiego zrobić, bo przecież mamy gry, które potrafią zrobić zakończenie na samym początku gry, tak? No wspomnijmy choćby Far Cry'a. Ale pomijając to, z drugiej strony, wiesz co, z tego mogłoby być faktycznie coś ciekawego, gdzie ty jako bohater jesteś przymuszony do robienia rzeczy, no być może mniej, być może bardziej paskudnych, ale ewidentnie negatywnych, ewidentnie przeciwnych do tego, jaki jest nasz bohater, być może przeciwnych, sprzecznych z tym, jakim ty jesteś człowiekiem, jaką ty jesteś osobą. Tu ma bardzo fajny wątek psychologiczny, można by do tego dorzucić rozterki bohatera, sprzeczność, wewnętrzna walka, być może doszłoby do, może nie choroby psychicznej, ale mocnych zaburzeń. Myślę, że to jak najbardziej. Z tego można by zrobić ciekawy, bardzo ciężki, myślę, że tytuł. I niekoniecznie ciężki przez to, jeżeli chodzi o nasze czyny, ale ciężki dodatkowo właśnie przez to, jak nasz bohater by się zepsuł wewnętrznie. To mogłoby być ciekawe, faktycznie. Znaczy tak, akurat wiesz co, tutaj ten Shadow of the Colossus to jest bardzo fajny przykład, żeby zrobić, bo to nie jest takie zło dla samego zła, bo są gry, których jesteś antybohaterem, na przykład Postal jest taką grą. Ja Postala ogólnie nie za bardzo lubię, szczególnie pierwszego, który jest jakby totalnie pozbawiony jakiejś specjalnie fabuły, to po prostu zabijasz ludzi, tak? I jakby tylko sama formuła tej gry jest taka, że jakby nie masz, podobnie jak tutaj w tym Shadow of the Colossus nie masz wyboru, to raz, a dwa, jest to bardziej w taki sposób rozrywkowy pokazane, więc nie masz tutaj tej jakby głębi psychologicznej, tak, że no po prostu. Nie, to jest pastisz, to jest humor z kibla typowy, prawda? Tak, więc tutaj forma podania też ma tutaj znaczenie. Tutaj by było zupełnie właśnie inaczej, ale wiesz co, taki właśnie sporo takich ciekawych, wydaje mi się, gier, które mogłyby przesunąć tą właśnie informację, że jesteś zły na samym początku i zobaczyć, co się stanie, nie? Pamiętam... Że nie do końca, prawda? Właśnie, może nie do końca. Może by właśnie historia się toczyła wtedy zupełnie inaczej, nie? Że jakbyś, bo wiesz, zawsze ten twist, że ty jesteś złym, jest zaprojektowany przez twórców. To się zawsze stanie. Niezależnie co zrobisz wcześniej, zawsze do tego twistu dojdzie. Natomiast kiedy widzisz go na samym początku, to możesz stwierdzić, hej, no ale ja nie chcę być zły, nie? No oczywiście mogłyby być jakieś tam alternatywy. Zresztą Infamous troszkę właśnie w taki sposób działa, że daje ci wybór, czy chcesz być dobry, czy chcesz być zły. Tylko tam też jakby
jakby nie masz, myślę, że ważne by było też znać konsekwencje od razu na samym początku swoich wyborów i wtedy decydować, nie? Bo to Infamous jakby nie daje ci tych konsekwencji, no, nie wiesz, co się stanie pod koniec gry, jeżeli będziesz dobry lub będziesz zły. Natomiast myślę, że granie po złej stronie, czyli bycie tymi złymi, bardzo fajnie zostało pokazane w TIE Fighter. To był temat, znaczy to jest trochę tak, że oglądając Gwiezdne Wojny, te stare oczywiście, to nie jest tak, że wszyscy są za tym, że rebelia jest dobra. Niektórzy uważają, że Imperium jest dobre, bo oni wprowadzili ład, porządek, jasne, twardą ręką, ale wiesz, ludzie, no wiadomo, nie? Ale I jednak. nagle dostajesz grę, w której wszystkie gry z Gwiezdnych Wojen stajesz po stronie dobrych. Zawsze jesteś po stronie rebelii i nagle pojawia się gra, TIE Fighter, który mówi, wiesz co, tym razem już nie będziesz po stronie dobrych, będziesz po stronie złych, znaczy wedle filmu, ale poznasz jakby całą tą historię z innej perspektywy, nabierzesz dystansu, czy oni faktycznie są źli, czy oni faktycznie walczą o złe sprawy, nie? To też jest ciekawy pomysł właśnie stworzenia. Oczywiście było więcej takich gier, nie wiem, Command & Conquer, Node i GDI, tak? Ale tam oczywiście to było też takie mocno przerysowane, że oni byli źli, trochę nie wiadomo z jakiego powodu, nie? Także... Tak, czasami jest ktoś zły tylko po to, żeby był zły. On tak? jest zły, ten jest dobry i jakby próbujemy coś tutaj budować. Natomiast trochę to miałkie. Zobacz, jakby było fajnie na przykład zagrać w Final Fantasy VII, ale jesteś Sepirotem. Nie jesteś Cloudem. Oglądasz to jakby z zupełnie innej strony, tak? I jakby fajne by były te jego, czy też nasze doświadczenie, jakby były te wszystkie czyny, które robi, w pewien sposób były one zapomniałem słowa. Że nie chodzi o to, żebyśmy znaleźli usprawiedliwienie dla tych czynów, ale żebyśmy trochę cię rozumiem, ale trochę podobnie jak z tym Jokerem, o którym mówiłem. Usprawiedliwienie dla części pewnie tak. Na pewno byśmy część usprawiedliwili. I tutaj w zależności od osoby, jedna mniej, druga bardziej. Ale zrozumienie myślę, że ma dużo większą wartość w tym momencie. Nie wiem jak ty, ale wydaje mi się, że się zgodzisz, ale zobaczmy, bo sam fakt, że coś się stało, jest zazwyczaj dla mnie mało istotny, mało atrakcyjny, tak? Powiedzmy, nie wiem, ktoś kogoś zabił, tak? Ktoś zginął. Mówimy o grach wideo oczywiście, o bohaterach, tak? Nie wiem, doszło do jakiejś tragedii, ktoś spalił sierociniec, no to nie ma znaczenia, tak? A ktoś rzuca żart, wtedy żaden rodzic nie płakał, tak? No ale to wiadomo. Ale... Okay. Nie mogłem się powstrzymać, tak? Czarny humor. Ale generalnie, to, że doszło do jakiegoś zdarzenia, jest dla mnie zazwyczaj mało interesujące. Fajnie wiedzieć, ale dlaczego doszło do danego zdarzenia, to jest dużo atrakcyjniejsze. Tam jest często głęboka historia. Jeżeli zresztą mówimy dużo, powiedzieliśmy dzisiaj o złych bohaterach, którzy robili paskudne rzeczy, ścieżka, bo jakby pomijając jakieś przypadki, jakieś, myślę, że nie wiem jakie promile procentów w społeczeństwie, osoba nie rodzi się zła. Musi naprawdę sporo przejść od bycia dość w miarę normalną osobą do takiego skrzywienia, żeby stać się potworem. I pokazanie tej drogi może być niezwykle ciekawe. Zresztą to samo będzie działać, jeżeli chodzi o bohatera pozytywnego. Bo też wbrew temu, co często zresztą japońskie RPG próbują nam wcisnąć, to nie jest tak, że młody dzieciak wychodzi z wioski i później ratuje świat i wszystko idzie. To, że ktoś jest dobry, to wcale nie znaczy, że on nigdy nie popełnił złego uczynku w swoim życiu. Jest kontekst, tylko tak, cały. Tak, kontekst, czyli ilość drogi, którą musiał przejść. Zresztą tak samo, negatywny bohater, to nie znaczy, że on popełniał w życiu tylko złe rzeczy, bo na pewno też mu się zdarzyło zrobić coś dobrego. I w drugą stronę, więc mamy pozytywnego bohatera, który doszedł do tego faktycznego bohaterstwa, tak? Tylko droga, którą trzeba było przejść, jeżeli ona jest dobrze napisana w scenariuszu, jeżeli postać miała przeszkody, zobacz przecież na jednych z najlepszych bohaterów, których uwielbiamy. Nieważne, czy mówimy o kinie, czy mówimy o grach.
to nie jest bohater, który nagle przyszedł i okej, jestem bohaterem, wszystko wygrywam, okej. To jest postać, która przeszła drogę, która musiała pokonywać przeszkody. To jest ciężka praca, porażki, popełnianie błędów, aż w końcu udało się to osiągnąć i ta walka, którą my również z bohaterem przeżywamy, albo kiedy gramy w gry i kiedy częściowo zżywamy się tym bohaterem, bo to również nasza walka, spędzone godziny, pokonywanie przeciwności i do tego świetny scenariusz i zarysowane postaci sprawiają, że nagle ten bohater staje się bohaterski w naszych oczach. Faktycznie my mu dopingujemy, towarzyszymy tej przygodzie i my później czujemy to szczęście, kiedy osiągamy sukces. Jesteśmy smutni, kiedy nie wychodzi, jesteśmy szczęśliwi, kiedy wychodzi. I to samo będzie przecież przy bohaterze negatywnym, kiedy doświadczamy często bardzo niemiłych rzeczy, ale jesteśmy w stanie zobaczyć historię, ścieżkę, która sprawiła, że nagle staliśmy się potworem, że staliśmy się kimś, kto nie powinien mieć miejsca w społeczeństwie. Właśnie to jest problem gier głównie z początków gamingu, gdzie mieliśmy złego i on był zły, bo był zły. Nikt nie zadawał pytania, nikt nie zadawał pytania dlaczego, co do tego sprawiło. Było jasno podzielone strony. Ty jesteś dobry, ten jest zły, musisz go zabić i tyle, tak? I czy tam ty lecisz dobrym stateczkiem, a atakują cię złe stateczki. I właśnie nikt nie zadawał tego pytania dlaczego, tak? To było zazwyczaj miałkie, że napadli na ziemię, nie? Ale nikt nie rozkminiał, dlaczego napadli na ziemię. Co takiego sprawiło, że napadli na ziemię, nie? To były jakieś tam takie właśnie rozkminy, które dzisiaj w grach oczywiście starają się bardziej usprawiedliwiać złych protagonistów, antagonistów w grach i to jakby jest o wiele bardziej rozbudowane dzisiaj niż kiedyś, bo wiesz, można poczytać, bardzo często mamy cutscenki, jakieś reminiscencje z przeszłości, że możemy poznać dlaczego on się... I to jest fajne, bo widzimy jakby historię z dwóch stron, ale problemem w tych grach jest też to, że nigdy nie gramy tym złym, gramy zawsze dobrym, więc to co oglądamy, to jest trochę tak jak właśnie oglądanie w kinie, że widzimy złego bohatera, widzimy jego, dlaczego tak się stało. Możemy, tak jak powiedziałeś, możemy te rzeczy w jakiś sposób pewnie usprawiedliwić, pewnie po prostu je zrozumieć, ale jeżeli nim nie gramy, czyli nie mamy tej więzi emocjonalnej z tym bohaterem, no to bardzo ciężko będzie nam powiedzieć, że on ma też swoją dobrą stronę, tak, że to jest, że on też może, to jest trochę jak właśnie jak w kinie, że tutaj jakby jest to odcięcie się od złego bohatera, ponieważ nie jesteśmy nim. Nigdy nie powiedziałem, jeżeli zginął na przykład, nie wiem, wyobraźmy sobie, że gramy Sepirotem i on ginie i nie powiem, ja zginąłem. Nie. Ten Sepirot jest postacią wykreowaną na potrzeby historii dobrego bohatera, tak? On może mieć mega bogatą historię, ale jeżeli ja nim nie grałem, czyli nie nawiązałem z nim więzi, no to on nadal będzie tą historię, tą postacią właśnie z filmu, którą oglądam troszkę pasywnie, mogę zrozumieć, mogę usprawiedliwić, ale nigdy nie będzie on dla mnie tak ważny jak bohater mój dobry. Także tutaj też jest właśnie ciężko to zrobić. Dlatego Heavy Rain próbował to zrobić. On faktycznie próbował to zrobić, żebyśmy zobaczyli, że ten zły tak, nie do końca jest zły, że on ma też dobrą stronę, nie? Znaczy tam było to takie dosyć kalekie, ja powiem ci. Lubię Heavy Rain, bardzo lubię gry Davida Cage'a, The Motions, ale... Świetna ścieżka dźwiękowa, klimat... To było takie, dla mnie to było takie trochę kalekie, nie? Taka próba, nie do końca ona wyszła i tam powodowało to potężne dziury w scenariuszu, ale to już inna sprawa, ale nie do końca to było to, co bym chciał, żeby było. Właśnie to by było fajne teraz ze strony Square, zrobić Final Fantasy VII, ale całą tą grę, całą tą historię grasz Sepirotem, nie? I na przykład jego drużyną i patrzysz, dlaczego tak się stało, tak? Dlaczego próbujesz walczyć z Cloudem i tak dalej, i tak dalej. To by było fajne, bo dałoby ci właśnie inne spojrzenie. To zresztą to tak zrobiono właśnie w TIE Fighterze, tak? TIE Fighter i X-Wing. Dwie gry, które stoisz po dwóch stronach barykady i możesz poznać jedną i drugą stronę. Tylko, że tam oczywiście TIE Fighter i X-Wing to są takie dosyć miałkie gry, jeżeli chodzi o głębię psychologiczną, ale jasne. Tak samo jak RTS-y, gdzie możesz wybrać dobrą i złą stronę, tak? Natomiast
natomiast no tutaj... Bo jedna jest dobra, a druga jest zła. Ale tutaj jakby masz więcej przestrzeni na to, żeby móc tym bohaterem zagrać, tak? I poznać jego... Wiesz co? Taki z ciekawości spytam, bo to jest, ja nie pamiętam, czy ja kiedyś o tym nie wspominałem na podcaście, ale co byś sądził o takim pomyśle? Ostatnio, kiedy żeśmy mówili o grach, na które czekamy, wspomnieliśmy Final Fantasy VII Rebirth i ja wspominałem o tym, że zobaczymy, co z tym Zackiem. Znaczy, ja wciąż myślę, że on de facto nie wróci, ale myślę, że będziemy mieli jakieś możliwości nim grania. Ale co? Totalnie teoretycznie, jeżeli Square pokusiłoby się na to, że jakimś, nieważne, nie obchodzi mnie fabularne usprawiedliwienie w tym momencie, tak? Ale Zack wraca i mamy w pewnym momencie zarówno Zacka i Clouda. Wiemy doskonale, że najpierw Aeris była z Zackiem, no później mamy sytuację z Cloudem. Co gdyby dodać do tego, tylko to by musiało być scenariuszowo odpowiednio dźwignięte, żeby nie miało to powagi telenoweli, wiesz, wenezuelskiej, co nie? Ale gdyby faktycznie doszło do takiego, z jednej strony, wiesz, Zack wrócił i tak dalej, jest radość, Cloud się cieszy, no ale w pewnym momencie pojawia się wątek kobiety. I nie mówię, że to od razu ma do tego dojść, ale stopniowe takie budowanie trochę rywalizacji, aż w końcu, wiesz, do nienawiści poprzez walkę i być może, kto wie, może zabicia jednego przez drugiego, to już strasznie daleko idę w wyobraźni, ale generalnie chodzi mi o wywołanie konfliktu między tymi postaciami do takiego stopnia, gdzie oni byli mega przyjaciółmi, przecież Zack mu bardzo pomagał, a wyciągnął go z nie lada kłopotów, a w końcu doszłoby do tego, że Cloud, no w pewnym sensie przejął jego kobietę, zaczęli, wiadomo, mieć o to pewne sprzeczki i z biegiem czasu doprowadziłoby to do wielkiej tragedii. No samo to, że wiesz co, że Zack by miał przeżyć, to by myślę, że spowodowało trochę zmianę w motywacji samego Clouda, więc pewnie ta historia by musiała się zupełnie inaczej potoczyć wtedy, bo nie wierzę, że to by było, wiesz, pociągnięte tak, dajemy bohatera, wiesz, to jest trochę tak jak zastanawiam się, jaki tutaj film podrzucić, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Gwiezdne Wojny na przykład nie ginie Obi-Wan. Nie? I ta historia musiałaby się już inaczej wtedy potoczyć. Już pewne wydarzenia miałyby inne jakby... musiałby mieć inny ciąg po prostu, nie? Przyczynowo-skutkowy, bo to jest tak naprawdę gra to jest troszkę taki ciąg przyczynowo-skutkowy i tutaj... tak, ale myślę, że chyba całe życie w pewnym sensie. W pewnym sensie tak, ale zmiana taka dość istotna, która wpływa na jednego bohatera, tak naprawdę wpływa potem na całą drużynę, bo zmienia się trochę motywacja głównego bohatera, to by było, wydaje mi się, że dla Square to by był spory problem i to by spowodowało ogromne dziury w scenariuszu. Dlatego nie Krzychu, ty idziesz za bardzo logicznie w tą stronę, jakby my wiemy, że to się nie wydarzy. No, tak, ale mogłoby coś tak. Znaczy wiesz, akurat z Zackiem to jest też fajna sprawa, bo mogliśmy poznać historię tego bohatera grając właśnie w Crisis Core, który rozwijał jakby tą postać, tak? Ona była, nawet nie można powiedzieć, że ona była postacią poboczną Final Fantasy VII, ona była epizodyczna tak naprawdę, nie? A tutaj dostaje swoją grę, gdzie możesz poznać całą historię. Zresztą przy Final Fantasy Square zrobiło fajnie, bo był jeszcze przecież Dirge of Cerberus, nie za bardzo dobra gra, gdzie graliśmy z Vincentem. Ja też lubiłem, ale ogólnie gracze nie za bardzo, nie? Gdzie mogliśmy poznać Vincenta, nie? Ale to też był fajny pomysł, chociaż Vincent nie był jakoś specjalnie, on nigdy nie był w moim pierwszym składzie w Final Fantasy VII, ale też było fajne, że mogliśmy poznać tą postać szerzej, tak? Coś więcej się o niej dowiedzieć i to też było też ciekawe, że grałeś tą postacią, więc też nawiązywałeś tą jakby więź z bohaterem. No dobra, Krzysiek, ale w takim razie mam taki pomysł, zapytanie do ciebie. Odnośnie, wróćmy na chwilkę do tego faktycznego za późno jest, stary. Cały dzień gadania i już aparat gębowy nie wie, co się dzieje. Wróćmy do egocentryzmu, wróćmy do tego negatywnego bohatera. Może może dużo lepiej by się sprawdziło, albo ja myślę, że to byłby raczej rodzaj eksperymentu, gry jednej takiej, która by mogła być zrobiona, ale być może odnośnie nawet tego, co mówiłem, czyli poznania bohatera, przeżycia to, co on, jakby próby racjonalizacji, zrozumienia, usprawiedliwienia, może ciekawie by zadziałało wymienić dwa filmy, które ja jestem pewien, że je widziałeś, co nie? Ale sprawdźmy. Memento i Nieodwracalne. Widziałem. Obydwa widziałem.
Okej. I może to byłby ciekawy wybór, bo poruszyłeś kilka takich rzeczy. Właśnie wspomniałeś o tym, że być może pokazanie historii w taki sposób, że jakby doszło do tego, do czego doszło. Poznaliśmy postać bohatera, bohaterkę, która stała się bestią, potworem, nie ma znaczenia, tak? Ale generalnie bardzo negatywna postać. Pokazaliśmy drogę, którą musiała przejść, żeby stać się taką osobą, więc mamy dużo lepsze zrozumienie i jest to postać wielowymiarowa wtedy, a nie jest zły, bo jest zły, albo jest zła, bo jest zła. I może ten odwrotny tok, bo to świetnie zadziałało właśnie w Nieodwracalne. Film zrobiony od tyłu w taki sposób, że jakby pod koniec zrozumieliśmy, że tak się musiało stać. Jakby tej historii nie dało się zmienić. Memento poszło bardzo podobnym torem, tylko tam mamy troszeczkę inne aspekty pokazane, ale wciąż pokazanie filmu od tyłu sprawia, że jakby my rozumiemy bohatera, więc to jakby dorzucam to jako aspekt zrozumienia bohatera i próby utożsamienia się z nim, bo Memento zrobiło to fenomenalnie. Dzięki temu otrzymaliśmy mniej więcej to, co bohater na ekranie. I może to byłby dobry wybór. Pokazanie bohatera trochę w tym odwrotnym kierunku, tak? Czyli zrobił, co zrobił, ale później jakby próbę cofania się do tych momentów, które doprowadziły go, być może tych tak zwanych kamieni milowych, które sprawiły, że stał się kim się stał i może ten egocentryzm bohatera negatywnego wtedy by się nie zadziałał. Znaczy są takie gry, które robią tego typu rzeczy. One może nie robią tego tak dosadnie, bo na przykład jeden z takich tytułów, tylko widzisz, tam dowiadujemy się, że to też nie jest do końca tak, że bohater jest zły, ale poznajemy jakby go na samym końcu, na przykład w pierwszym Maxie Payne'ie, natomiast to, dlaczego tak się stało, poznajemy w zasadzie już na samym początku gry, więc tutaj to też nie jest do końca tak. Musiałaby być konstrukcja tej gry zrobiona podobnie jak właśnie w Memento, czyli nie, że całkowicie od tyłu, tylko od jakiegoś fragmentu oglądamy historię, która ponownie potem się cofa, tak? To by miało może faktycznie sens, ale powiem ci, że my sobie tak tu gadamy, godzinkę 10 chyba, czy godzinkę 20, ale zobacz, ile nam ciekawych pomysłów wpadło na gry, na pomysły na gry, które mogłyby być jakimś ciekawym głosem, jeżeli chodzi o gaming i taki bardziej dorosły gaming. Już pomijam mój pomysł z rzepą, który uważam, że nadal jest świetny. Jeżeli tego farmera z rzepą uzbroimy w dziwne, traumatyczne przeżycia, najprawdopodobniej związane z samonami, które walczą, z złodziejami rzepy, z różnego rodzaju demonami i dodamy do tego jeszcze trudne dzieciństwo, to chyba mamy przepis tak. na sukces. To będzie szalony, straumatyzowany farmer rzepy. Przy okazji oczywiście będzie seryjnym mordercą, będzie zjadał zwłoki i tak dalej. Tam musi być głębia. Tam poziomy lasagne, chociaż nie jesteśmy w Polsce, moi drodzy, tam będą warstwy cebuli. Jak będziecie obierać tą cebulę, będziecie coraz bardziej płakać, bo tak będzie głęboki scenariusz. Ale wiesz co, to już tak podsumowując, my możemy sobie dyskutować, co by było fajne. Natomiast co byśmy chcieli zagrać. Natomiast zauważ, że bardzo rzadko, jeżeli nawet nie nigdy, twórcy idą w tę stronę. Szczególnie tych gier AAA, które docierają do największej rzeszy graczy, to naprawdę musi być studio zasłużone, jak na przykład Naughty Dog, które mogło sobie na coś takiego pozwolić, bo większość graczy chce grę, gra ma być rozrywką. Ma być rozrywką, jasne, w której spędzasz fajnie czas, a nie rozkminiasz, czy typ dobrze zrobił, czy zrobił źle. Natomiast wydaje mi się właśnie, że jest przestrzeń dla takich gier, aczkolwiek nie byłyby to tytuły, które by się sprzedawały w milionach kopii. Wydaje mi się, że to jest po prostu gry troszkę dla bardziej dojrzałych graczy. To jest trochę jak z filmami. Są filmy dla bardziej dojrzałych widowni, są dla mniej dojrzałej i każdy znajdzie coś dla siebie. Jeden będzie chciał oglądać, nie wiem, Szybkich i Wściekłych 11, gdzie będą lecieć już na Marsa i inne tam pierdoły, a jak inny będzie chciał oglądać... Marsa? Ja już myślałem, że już dalej. Na Pluton. A inni będą chcieli oglądać jakiś dramat o małej dziewczynce z Zambii, która marzy o własnym rowerku, nie? I to jest, wydaje mi się też tutaj taki aspekt, że faktycznie gry mogłyby dorosnąć, tylko że czy chciałyby tego, czy chcieliby twórcy tego, żeby te gry dorosły, czy nadal będziemy strzelać w Call of Duty do ludzików i będzie śmiesznie i epicko i będzie to zabawne, czy raczej chcemy, żeby gry szły w tą stronę bardziej już
taką szerszą, jeżeli chodzi o jakąś taką stronę psychologiczną, może tak to nazwę. Natomiast no, odpowiedź z mojej strony jest taka, że nie, gry nie pójdą w tą stronę, bo to się po prostu nie sprzeda. Były takie pomysły, nie wiem, na przykład Spec Ops The Line, który uwielbiam, który jest grą antywojenną, ale większość graczy, jak to odebra? No jest to strzelanka, tak? I wszędzie mówi, że do przodu. Jest to strzelanka, faktycznie jest to strzelanka, ale jeżeli nie rozkminisz całej tej gry, dlaczego tak się stało, no to dla ciebie będzie to po prostu zwykła strzelanka, dlatego i ta gra też się dobrze nie sprzedała, nie? Także to jest właśnie ten problem, że chcemy tych gier, żeby one były bardziej dorosłe, żeby miały jakieś fantastyczne fabuły, historie, które chwytają za serce, ale z drugiej strony chcemy tej rozrywki, chcemy tej prostoty i fajnego spędzania czasu przyjemnie, bez rwania włosów z głowy, dlaczego stało się tak, a nie inaczej. Powiedziałeś jedną bardzo ważną rzecz, do której albo którą spróbuję troszeczkę rozciągnąć, chociaż myślę, że jakby koła na nowo tutaj nie odkryję. Mianowicie to się najprawdopodobniej nie sprzeda, ale jest na to miejsce i to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, nad której trzeba by się skupić. Nawet jeżeli spojrzymy na inne nośniki kultury, jeżeli spojrzymy choćby na kinematografię, najwięcej nie ma wcale filmów, które są bardzo głębokie i które mają nie wiadomo jaką refleksję w naszym życiu wprowadzić. I okej. I to jest jakby, myślę, że bardzo naturalny podział. W pewnym momencie ludzie czegoś chcą, czegoś oczekują, na to idą. To, co zaznaczyłeś, w większości chcemy rozrywki. Czasami mamy ochotę na kino popcornowe, czasami na kino akcji, gdzie nie wymagamy też dużo myślenia, tylko prostych informacji. Ten jest dobry, ten jest zły, ten mu porwał dziecko, a ten nie wiadomo co. Albo znowu wenezuelską telenowelę, ale tam to wszyscy muszą się ze sobą przespać, później stracić pamięć, a później jest zamieszanie, tak? Więc ale to są zupełnie inne rzeczy. Natomiast tak samo jak w kinematografii, również w grach, bo sama branża gier wideo przez ostatnie lata, zresztą od lat 90., 80. nawet sięgnijmy sobie, przeszła niesamowitą drogę. Ale myślę, że procentowo jest bardzo podobnie. Jest miejsce na gry, które będą ambitne. Jest miejsce na gry, które będą chciały pójść w troszeczkę głębsze, bardziej odważne, dojrzałe i dorosłe emocje. Po prostu nie możemy oczekiwać, że będzie tego dużo. No bo jak sam zresztą zacząłeś, z czym ja się zgadzam, w większości wypadków chcemy się po prostu zrelaksować. Wspomnijmy choćby moje ukochane Soulsy i jakbym chciał, to mógłbym tutaj ci się rozgadać przez 2 godziny o tym, ile jest głębi w tej grze i tutaj mówimy o głębi psychologicznej, jak wielu osobom te gry zmieniają życie, jak, zresztą ja bardzo się z tym mocno zgadzam, jak potrafią zmienić nas jako graczy i zmienić podejście do wielu aspektów, ale to może kiedyś będzie na to okazja, może jakiś dodatkowy materiał o samych Soulsach kiedyś się uda zrobić, zobaczymy. Natomiast istotne jest to, że mimo, że one przez lata zdobywały coraz większą rzeszę fanów, to wciąż większość osób wybierze na przykład takie GTA i nie chce mi się, nawet większość osób, które grają w Soulsy, siedzą i nie liżą ścian tak na przykład jak wariaci typu ja, nie czytają każdego przedmiotu, nie próbują bawić się w teorii crafting i rozgryzać wszystkiego, tylko włączą sobie ewentualnie, jak się zainteresują, włączą sobie Vatividię na YouTubie, który świetnie, fenomenalnie rozkładał fabułę, albo Sunlight Bro, albo kiedyś jeszcze on to zaczynał w ogóle Epic Name Bro. I to są ludzie, którzy rozkładali te fabuły i ludzie po prostu z oczywistych względów nie mają na to czasu. Co nie zmienia faktu, że od czasu do czasu, skoro już mówimy o czasie, powinny takie twory się pojawiać. Widzimy to w kinematografii, widzimy to w popkulturze, widzimy to w książkach, widzimy to też w grach wideo. To są gry, które czasami nam o czymś przypominają, być może o czymś ważnym, o czymś ważniejszym niż tylko rozwalenie kolejnej głowy z shotguna, albo, chociaż nie chciałem powiedzieć, że pokazanie w grze wideo sutka, ale to jest od razu banowane, ale rozwalanie czaszki nie, więc to też jest kolejny idiotyzm, ale nie o tym dzisiaj. Więc może po prostu czasami, jeżeli ktoś chce tworzyć dobrą fabułę, niech faktycznie weźmie do tej pracy ludzi, którzy umieją dobre fabuły tworzyć, którzy piszą dobre scenariusze, a nie ludzi, którzy piszą scenariusze dla Disneya, no bo wiemy doskonale, co tam się dzieje. Może zainwestować albo skupić się na tym, jak zrobić dobry produkt, który trafi dla odbiorcy i będzie czymś głębszym, ale faktycznie, tak jak powiedziałeś, do tego musi wejść firma, która po pierwsze wie, co robi, a po drugie chyba musi czuć się na tyle bezpiecznie, że nawet jeżeli powinie im się noga,
to oni w tym momencie jakby nie będą musieli pakować walizek i iść do domu, bo na Tym chwilę będzie obecną ciężko w obecnych czasach, Tak. niestety. branża gier wideo jest... Ostatnio parę razy nawet wspominałeś w Enerflashu, ile osób jest zwalnianych, jeżeli chodzi o game dev. Teraz to nie jest moment na takie eksperymenty, niestety. Nie ma miejsca ani czasu. Może kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Dobra, słuchaj, na tym się zatrzymamy, bo i tak wyszło za długo. Jeżeli wytrzymaliście Tak? do końca, każdy z was dostaje Boże. medal z kartofla. Bardzo fajnie mi się rzepy. gadało, z rzepy, rzepichy. Bardzo fajny temat, bardzo fajnie mi się gadało i lubię takie rozkminy bardziej właśnie pod kątem takim nie skupiające się na jednej grze, jednym tytule, ale bardziej takiej całej otoczce. W każdym razie, to był kolejny odcinek źle nagranego też źle nagranego i nazwanego. Źle nazwany, to jest wszystko złe. Tak, podcastu Gralogii. Ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski. Czasami zwany również szalonym farmerem rzepą. A ja farmerem rzepą, tak. Ty jesteś farmerem, bo farmerujesz rzepą. A ja Bart Jakubczyk. A to był kolejny odcinek Gralogów. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.